A w tym odcinku uczymy Kolumbijkę języka polskiego. Kocham cię. Błądzimy po parku. We sleep here. We sleep here? Wchodzimy po schodach. O, 350. Siłownia to tak naprawdę chuja daje, jeśli chodzi o kondycję. I latamy nad rezydencją Pablo Escobara. No i witamy ponownie w nowym dniu z miasta wiecznej wiosny, czyli Medellin. Zawsze myślałem, że idealnym miejscem dla mnie do życia byłoby miasto, gdzie jest cały rok przez 25 stopni i myślałem, że takie miejsca nie istnieją. Bo ja nienawidzę, jak jest powyżej 35 i nie cierpię, jak jest polska zima na minusie. A okazuje się, że właśnie w Medellin panuje cały rok taka pogoda. Około 25-28 stopni. No, jest perfekcyjnie. Zobaczcie, jakie w ogóle za mną są widoki. Dzisiaj zamierzamy zrobić to, czego nie udało się zrobić wczoraj, ponieważ w poniedziałek było tutaj święto, a zawsze dzień po święcie park, do którego chcieliśmy wjechać kolejką linową, był zamknięty. Normalnie jest zamknięty w poniedziałek, wczoraj był wtorek, drogą dedukcji był zamknięty, na co oczywiście nie wpadłem. Dzisiaj widzimy się z piękną Marią, którą poznałem wczoraj i okazuje się, że bardzo lubi takie miejsca. No a dwóch facetów chodzących po parku, o czym my mielibyśmy rozmawiać w kółko? No nie za dużo interesującego bym wam powiedział, więc warto by posłuchać czegoś od kogoś lokalnego. Będziemy wjeżdżać poprzez tą kolejkę linową, którą widzicie tutaj, nad barrio, którym wczoraj chodziliśmy pomiędzy budynkami i pokazywaliśmy, jak żyją najbiedniejsi ludzie w Medellin. Więc zapraszam do oglądania. Czekamy na Marię. Jeszcze tak w międzyczasie pokażę wam, jak tutaj życie toczy się wokół rzeki, wzdłuż całego miasta. Tutaj dokładnie tego nie widać, ale wzdłuż tej rzeki, którą tutaj widzicie, która ciągnie się kilometrami przez miasto, mieszkają bezdomni w tych tutaj krzakach i w tej rzece robią wszystko. Myją się, piorą, kąpią, pracują, zapewne też wyławiają jakieś różne rzeczy. No życie toczy się, ich życie to rzeka. Z obydwu stron wygląda to tak. O! You are too late. Are you lost? Sorry. Are you lost? Sí. 1 hour too late. Bye. Sorry. Tylko godzina spóźnienia to taki latynoski czas, nie? 40 minutes? She's lost. Sorry. Yeah, we need to go until the end and then change. And the There what? are two lines, I think. Co to Yes. Co to jest? Thermal spring water. Kurwa. Woda termalna, woda termalna. Refresh. Będziemy potem młodzi. Ale tu jest tak gorąco, że można tutaj umrzeć, nie? Nawet Maria jest ten, jest mój kolor, si? Sí. Nawet dla niej jest gorąco, nie? Bo są tutaj takie małe otworki wentylacyjne i dosyć ciężko to się tam funkcjonuje, a świeci słońce dosyć mocno, nie? Właśnie, a pokonanie tej odległości, którą jedziemy, jak to się mówi, jedziemy, czy wisimy, czy przemieszczamy się. zajmuje w godzinach szczytu jakieś 2 godziny, bo tutaj wszystkie to są bardzo wąskie uliczki, wszystko jest po prostu zawalone, nie? A my to robimy w jakieś 10-15 minut. A na górze musimy się przesiąść w drugą linię, która już będzie nad totalnymi górami szła, a totalne odludzie i do tego cudownego parku podobno. Dobra, dotarli na pierwszy szczyt. Zobaczcie, jak to widać stąd. Trochę się wychylę. Tu jest taki rękaw, kolejna linia, nie? I tutaj dla odmiany w tym wagoniku jest klima i są czyściutkie szyby, przez które będzie można coś filmować i pokazać, jak to wygląda. Casas viejas. Don't be shy. Ciekawe, jak oni tu do domu też dochodzą. Popatrz, tu trzeba już iść przez dżunglę jakąś, nie? O, gdzieś tam na górze idą ludzie. To jest jakaś jedna droga taka, widzisz, poprzek, tam idzie i przy każdym domu w dół, jeden przy drugim mają schody, nie? O. A tu jest droga, widzisz, i jedzie motocykl. Maria, what is interesting on the top in this park? Because I'm not an expert of parks. Interesting in the park is view the nature. Czyli, Yes. see, tell all of the people in Poland what's the best in this park. It's like facing each other. Oh, I'm shy. Ale słodko, like ale słodko. Najbardziej interesująca w parku jest natura. Natura. La naturaleza. La naturaleza. Because the other I las. Jak już z zakupami później do domu, nie?
Ciekawe, czy Uber dostarcza I had the 7 Burger Kinga. a year ago. And it still works. No. No, it's just the 7. Tu jest jedno do sprzedania jakieś takie znaki, nie? Jest do sprzedania, jakby ktoś chciał trochę spokoju. Buddha, jak chcesz się gdzieś przyczaić, to tu są działki. The people are very bad, sad, bad. They cannot enjoy life. In Colombia it's different. Poor, but enjoy Yes, the life. yes, yes. It's the same in Asia, in Thailand, Philippines, the same. People don't have anything, they are very poor, but they cannot enjoy, they can enjoy life every day. They can smile every day. People in Europe, they have money, a lot of money, but they cannot, yeah, they cannot enjoy life. This is the problem. Like for me, it's Strange. because I was so Święte used to kurwa like słowo. dog Oh, sucky. Wow. No dobra, jesteśmy. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Ale tutaj jest zajebisty klimat, wiaterek. Yeah, es perfecto, si? It's perfect. Perfecto. Wiaterek, przyjemnie. Stoisko. O, wyglądają naprawdę zajebiście. Ya la probado. It's not good, but No quiere. No quiere. ¿Qué es esto? Uchuva. Uczuła? Uchuva. jest u nas, to jest takie Uczuła. klejące, kwaśne. Uczuła. Nie pamiętam, jak to się nazywa. ¿Tenemos estos a 7 o estos de 12? Dobre to jest, ale takie troszkę kwaśne. Troszkę jak taka niedojrzała wiśnia? ¿Y se le pone? La natura? La naturaleza, si? Esta es palabra? O, zobacz, o. I to są tak budowane, że nie przepuszczają ciepła, nie? I powinno być chłodno. Upalne dni. Ta, indigenous dwelling. So it's like, it's built from the mud, see? To jest prosta budowa, ale jest fajnie, bo jest chłodno, nie? Jak jest upalne dni, nie trzeba żadnej klimy kupować. Gliny takie, nie? Bambus i glina. Wszystko. Posadzić sobie marchewkę obok ogródek, już jest wszystko przygotowane. No i co? Żyć nie umierać, nie? No i jeszcze kiełbas z grilla jest. Kurde, no. Tylko bankomatu nie ma, nie? Jest zasięg netu? Tak. Jest, no. No, Netflix jest. YouTube można kręcić. Okej, let's go. Jemy? Kurde, no boję się, że później tam nie będzie nic, nie? No to jemy. To wygląda dobrze, co on robi. No, pierś z kurczaka, najbardziej taka bo steki mogą być żyłowate, nie? A on robi takiego wrapa robi. Jeszcze ten, człowiek menu. Living menu. Do like that. Zrób helikopter. Fajną ma robotę, nie? I take this one. Oh yeah, exactly. ¿Qué quieres? Yeah, this No sé. sandwich. Chicken sandwich, exactly. ¿Es un cóctel o qué? Jugo de mango. Jugo de mango. Uno. Chcesz koktajl z mango? Czy coś? Nie, bo sraka cię weźmie. No gdzie, do takiej kanapki nie pasuje. Nie no, pasuje. Tym bardziej, że jest mango niedojrzałe, nie? Takie wiadomo. Pimienta y tajín o solo sal y limón. Limon i mango. Y sal. O, będzie chujowe, kwaśne, wiesz. Show me the money for Poland. We don't have. I have. ¿Y quién es? The king? Dobre pytanie. Bolesław Chrobry. It's 20,000 peso. Boles. Aquí dice Boles. Yeah, Bolesław. Bolesław is Bolek. Boles. You say, hey, Bolek. Ay, qué Chrobry. idioma es muy difícil. Chrobry. Bolesław? Chrobry. Chrobry. Dobra, daj łatwiejsze, Mieszko pierwszy. We have 20 zloty, in peso 20,000. Because we don't have 000. 30, 20 years ago in Poland was the same. 2 and 00000. Yeah. Nie wiem, w którym roku to było. Gdzieś 99 czy coś? But this change in the world. Gracias. Niedojrzałe mango. Bardzo słone. Pero Uj, o kurwa, nie wiem tego. Znowu chciałem spróbować coś nowego i ten... ciężko jest to. Jest mango z solą i z limonką. I nie dam rady tego wypić. Wyjedź to, nie? Bo Ty też nie dasz rady. nas pogoni potem, kurde, będzie po wycieczce. U nas pogoni, a idziemy do dżungli. Porque no me gusta. es delicioso. ¿Te gusta?
Sí. Es Wow. delicioso. Salty, very salty. Pero la sal está acá. No, adentro. Adentro también. No. Adentro is inside? Zacienione, fajne miejsce. Kocham Medellin. O. And how say love, Love? como de amor. Kocham cię. Love. I love you, you mean? Kocham cię. Sí, I love you. ¿Qué? Kocham cię. Look the difference. Kocham cię. Yeah, very good. In Germany, we say, ich liebe dich. In France, we say, je t'aime. Huh? Je t'aime. Yo te amo. En españoles? Language. Te quiero? It's different. Love you and like you. Okay, love you. I How love you. say I love you. like you? No, you say to your boyfriend, I love you. How you say? Like you. No. I never in- say love you. Only for my dad or my Really? grandma. For 3 persons or piesek. 4 persons. Yeah, but maybe it will be changed, you know, if you meet the right Maybe guy. one day. Es que love you is very hard feeling, no? But you need to learn how to say love can you. say I love like you in Polish, because maybe one day you meet a handsome guy from Poland and you fall in love. So say kocham cię. Kocham cię. Brawo. It was like, Brawo. 10 points, you know. But Z jakim uczuciem? but the, You have this how feeling, say, you know, to say it. It's the language. But how say I like you in Poland? Lubię cię. Lubię cię. Lubię cię. Lubię cię. But we don't use it. Nobody say lubię cię. No? No. More people say nie lubię cię. What is I don't like it. Nie lubię cię. Yeah. Nie lubię. Nie lubię cię. And lubię cię. And kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. You know what Polish people usually say when you ask them ¿Cómo estás? How are you? How are you? How say? Chujowo. Chujowo. A u ciebie? Chuj. Chujowo. 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 See. This is what And I people say I'm fine, thanks. Dziękuję. Dziękuję. Powinniśmy się bardziej zastanowić nad sobą, czemu tak na wszystko narzekamy, nie? No i co? Wybrali się do parku. Akurat jak dojechaliśmy na samą górę, zaczęło lać. Nie wiem, co będzie z tego zwiedzania dżungli. Spróbujemy przeczekać trochę w jakimś barze tutaj. Coś jest. Zobaczymy. Najciekawsze jest to, czy nie jesteśmy pewni, bo napierdziela takimi gromami, że cholera wie, czy ta kolejka będzie działać z powrotem, nie? Bo to nie jest chyba zbyt bezpieczne. O, chowamy się. Miasto wiecznej wiosny, a na początku tego wideo tak chwaliłem pogodę, nie? No ale dobra, no. Jest przynajmniej ciepło. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo? 4 minutos en bus? No, para ir en estos carritos. In your car. En tu carro. Panowie zajebiste stroje dopadli. Nic im nie będzie straszne teraz. Teraz Good one. możecie się zeszczać. Ellos no van a quedar aquí. Sí. Para adentro hay un puente que nos pasa para el otro lado. Nie, no zajebiście. A może szukasz Włoch z tym czym? No ładnie, ale to taki content nie na mój kanał. Fajne miejsce na romantyczny spacerek, za rączkę, więc polecam tym, którzy lubią akurat taką aktywność. Nie jest to do końca content odpowiedni dla tego kanału, ale zajebisty przerywnik. Jest zajebista przygoda, normalnie bierzesz namiot i przychodzisz tutaj spać, nie? Masz ciszę, spokój. We sleep here, We sleep here? over there. I don't like camping. A, nie lubi, czyli księżniczka ci trafiła. You're a princess. Hola amigos! Next day in Colombia. Jeżeli jesteście w Medellin, nieodzownym elementem jest pojechanie do miasteczka Guatapé i na tak zwane, ja to tak nazywam, kolumbijskie Mazury.
gdzie jest bardzo charakterystyczny punkt, który zaraz zobaczycie w przebitkach, ale do niego jeszcze nie dojechałem. Bardzo charakterystyczny punkt, który zawiera aż 700 czy 800 schodów, po których trzeba się wspiąć i widok z niego jest wręcz niesamowity. Byłem tam już kiedyś i postanowiłem teraz pojechać z Marcinem, żeby mu pokazać, jak to wygląda. Jechać tam można wypożyczając samochód, kupując bilet na autobus albo wykupując zorganizowaną wycieczkę, która kosztuje jakieś $30 i w tym macie posiłki, rejs łodzią, statkiem po tych Mazurach. Mam nadzieję, że uda się przepłynąć koło dawnej letniej rezydencji Pablo Escobara, bo była dosyć imponująca. Przewodnika i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo lubię zwiedzać na własną rękę, ale powiedzmy, jak jestem gdzieś 2 tygodnie czy 3 tygodnie w jakimś kraju, to zawsze też sobie biorę jedną taką wycieczkę całodniową z przewodnikiem, żeby trochę odpocząć, zrelaksować się, żeby to ludzie mnie powozili i trochę mi poopowiadali o miejscach, bo to jest taka fajna odmiana, nie? Bo samemu zawsze zapierdzielać wszędzie po tych gettach, to jest ciężka robota. I to jest właśnie ten dzień większego relaksu. Tutaj nie będzie bardzo dużo nagrywania, będę się skupiał na najważniejszych momentach, ale będzie pięknie. A tutaj widzicie taką po prostu zwykłą przydrożną prowincję kolumbijską na terenach, gdzie nawet nie ma zasięgu komórkowego. A tam, gdzie nie ma zasięgu komórkowego, jest co? Ludzie muszą ze sobą rozmawiać, a nie siedzieć na telefonach. You're gonna have 1 hour free time, so you can enjoy Guatapé, doing whatever you want, taking pictures. Dobra, w planie wymyślili też jakąś wycieczkę łodzią. Zobaczmy, jak to wygląda. Z góry to wygląda całkiem fajnie, zobaczcie. To jezioro podobno jest sztuczne, ale ono łączy się z tymi kolumbijskimi Mazurami, jak ja to nazywam. Same krajobrazy Kolumbii, jak się jedzie po prowincji, są śliczne. Jest, kurde, dużo czyściej niż w Tajlandii, która była do tej pory moim ulubionym krajem na świecie, jeżeli chodzi o po prostu połączenie tak jakby jakości z egzotyką. No to tutaj jest po prostu niesamowicie. A to jest kraj górzysty, jest mnóstwo tuneli, które ciągną się kilometrami. Nie wiem, ciekawe, jak długo oni to budowali, nie? Bo naszą Zakopiankę budują chyba z 50 lat już, nie? Tu chyba mieszkają ludzie, którzy mają te łódki, bo kto inny by wytrzymał tutaj napływ tak tylu turystów. A za mną widzicie letnią rezydencję Pablo Escobara. About the hippos? What happened? No? Yeah. Okay, they were not here. Escobar used to have a property. And the property that we're going to see on this side, until the top of that hill where you find the helicopter, is called La Manuela. La Manuela was Pablo Escobar vacation house here from the 80s to the 90s. He bought the land after the building of the lake and built this vacation house. It's called La Manuela because it was supposed to be a gift for his daughter Manuela when she turned 15. Jesteśmy w malutkim kolonialnym miasteczku o nazwie Guatapé, który bardzo polecam odwiedzić, jak będziecie w okolicach Medellin. Jest to zaledwie jakieś 1,5 godziny drogi. Z architekturą właśnie kolonialną, ma około 200 lat, bardzo kolorowe i przejdźmy się po nim. Ja nie jestem historykiem, więc spróbuję znaleźć jakąś informację i wam nieco więcej opowiedzieć na ten temat, bo to jest zupełnie spontaniczny wywiad i za dużo nie wiem. Byłem tutaj 7 lat temu i poznaję tylko rynek. Tak naprawdę wszystko się kompletnie zmienia. Zobaczcie, że nawet tutaj są tuk-tuki. Tego w ogóle kiedyś nie było, nie? Tuk-tuki chyba zaciągnęli, kurde, to z Azji. Zaraz się przejedziemy. Miasteczko bardzo turystyczne, ale zobaczcie, jak to wygląda, jak ładne kolory. Wszystko jest przebudowane. 7 lat. Czy bardziej skomercjalizowane może, bardziej skomercjalizowane, nie przebudowane. Źle się wyraziłem. O, zobaczcie, jaki piękny pies. Poszedł z wilkiem. Co? Z wilkiem, kurde, po jedzenia. O. Piękny pies. Piękne, kolorowe miasteczko. Zajebista odmiana od tych niebezpiecznych barrios i get, po których łazimy. O. A to nasza wycieczka Amerykanów. Większość z jakichś dziwnych stanów typu Ohio, większość czarni i jakbyście posłuchali, jak oni rozmawiają, to naprawdę to wygląda jak na filmach, jak raperzy, nie? Ja angielski znam dobrze, tak uważam, ale czasami jak ich się słucha, to tak jak mówiłem, jak Eminema. Jazdy tuk-tukami to zawsze jedna z najlepszych przyjemności egzotycznych krajów, nie? Ja lubię bardzo takie spontaniczne wypady, bo z tego wypadu wyszło coś zupełnie spontanicznego. Będziemy robić coś, czego nie robiłem jeszcze nigdy w życiu. Zaraz zobaczycie. I to nie jest zmywanie naczyń. I to nie jest zmywanie naczyń.
Powiem wam tak, zamierzałem polatać dronem, ale nie wolno w tej okolicy, więc wsiadamy do drona. Jeszcze raz w życiu. Lubi się nie opierdzielają. Jazda. Lecimy. Mega wrażenie, nie wiem czy to się, czy cokolwiek słychać w tym hałasie, ale mega wrażenie. Polecam spróbować każdemu, ale w takim kraju, w którym nie zapłacicie za to miliony monet. A jeżeli was na to stać, to w każdym kraju. Zupełnie inne wrażenie niż w samolocie. Ale latałem samolotami różnej wielkości. I tak gwoli ciekawostki, jak już tutaj jestem, powiem wam, że zrobienie licencji pilota na helikopter jest bardzo, bardzo trudne i bardzo drogie i kosztuje mniej więcej tyle, co zrobienie licencji pilota Boeingów turystycznych czy Airbusów, takich, którymi najczęściej latacie między państwami i w kraju. Jest to dużo trudniejsze i dużo droższe, no stąd ta różnica w cenie. A dla porównania zrobienie licencji turystycznej na awionetkę, czyli mały samolot, kosztuje około obecnie pewnie 30-40 tysięcy. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. A helikopter 10 razy tyle. Po takich emocjach czas na koktajl. W takim miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. Zajebiste miejsce na drinka. Albo na zimne piwo. Pani specjalnie poszła po liście dla mnie chyba do mojito. Specjalne para mi. Mojito i Cuba Libre w Ameryce Południowej smakuje zupełnie inaczej niż u nas w Europie. Pora na najtrudniejszą część programu, która jest przede mną. Marcin, co sądzisz? Czy my naprawdę musimy to wyjść? No nie musimy, ale już powiedziałem, że wyjdziemy, więc teraz byłby przypał. Nie wiem, czy można zawrócić. Tam, tu jest taki wyciąg, którym wciągają zapasy, nie? O. Może da się nim zjechać. Tak, nie no, zjechać to łatwiej. O, musimy udawać, że złamiemy nogę. A przypomniało mi się, że gdzieś w Polsce jest taki, gdzieś w Polsce w Tatrach jest takie miejsce, albo po stronie słowackiej, nie pamiętam nazwy, jak sprawdzę, to wyświetli się gdzieś tu, że na dole, na samej górze jest schronisko i na dole leżą zapasy. Jak idziecie szlakiem pod górę, on jest bardzo trudny, to w zależności od tego, co weźmiecie, na przykład drewno na opał, wodę, czy piwo, czy inne rzeczy ciężkie i wniesiecie na górę, to dostajecie jest odpowiedni cennik, nie wyrażony w pieniądzach, ale na przykład w szarlotce, herbacie z rumem albo coś takiego. Nie pamiętam, jak to się nazywało i gdzie to jest, ale sprawdzę. 75. Dopiero zaczęliśmy. Jestem na jakimś tam 350 schodku i to jest miejsce typowo dla mnie. First aid. Almost. O, 350. 700 chyba ich tych schodów jest. Plus jakieś tutaj jeszcze. Jednak siłownia to tak naprawdę chuja daje, jeśli chodzi o kondycję. Zobaczcie. Czy było warto? Zapraszam sprawdzić samemu, a ja robię cięcie.